Jeżeli powiem wszystkim, że od małego twoim idolem był Kobe Bryant, to chyba nikogo tutaj to nie zdziwi. Dokładnie, bucket never stop. A właśnie nie widziałem chyba jeszcze przykładu takiego jak ja, że ktoś pisze ręką prawą, a jednak do kosza rzucam ręką lewą. Myślę, że to świetnie podsumowuje twoją osobowość, że nie idziesz na skróty, nie idziesz łatwą, utartą drogą, tylko zawsze podejmujesz wyzwania. Z drugiej strony ktoś powie, może właśnie podsumowanie mojej osoby to jest, że bije głową w mur, zawsze wiesz, na opak. Cześć wszystkim, z tej strony Tomek Gielo I Michał i Michalek. witamy was w pierwszym premierowym odcinku naszego nowego projektu Nie ma co gdybać podcast. Łączy nas bardzo wiele, wspólna rywalizacja na boisku oraz wspólne pasje poza nią. Znamy się od wielu lat, jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi i postanowiliśmy dać ten pierwszy wielki krok dla nas i rozpocząć ten nowy projekt. O czym on będzie, kim tak naprawdę jesteśmy, jaki mamy plan na to wszystko, o tym wszystkim opowiemy wam dzisiaj. Zapraszamy na premierowy odcinek. Skąd w ogóle pomysł na ten podcast? Po co nam to wszystko? Mamy wystarczająco, dobrze się znamy, mamy wystarczająco wiele, że tak powiem, obowiązków na co dzień, a jednak gdzieś tam zdecydowaliśmy się podjąć ten krok, żeby postawić te dwa mikrofony przed sobą i rozpocząć ten projekt. W mojej głowie ten pomysł urodził się niedawno. Zaczął się od tego, chociaż jeszcze wtedy o tym nie wiedziałem, kiedy na twoim kampie rozmawialiśmy, mieliśmy taki panel dyskusyjny i opowiadaliśmy o naszych doświadczeniach, naszych karierach dzieciom, które uczestniczyły w kampie, ich rodzicom. A bezpośrednio do tego pomysłu dla mnie prowadziło nasze rozmowy wieloletnie, ale szczególnie ostatnie na temat zagospodarowania naszego wolnego czasu. I ostatnio na kadrze w listopadzie rozmawialiśmy o różnych pomysłach, bo przez ostatnie 2 lata skończyłem studia magisterskie, skończyłem je i Gratulacje. zastanawiałem się ja osobiście, bardzo mi miło, to jest ogromne wyróżnienie dla mnie być wśród dyplomowanych magistrów, ale zastanawiałem się teraz, co w tym sezonie, jak zagospodarować mój wolny czas. Rozmawialiśmy o różnych pomysłach, które miałem i z żadnego z nich do końca nie byłem pewny, na ile, czy chcesz się zaangażować w niego z moją energią i czasem wolnym, więc no tak trochę w takim zawieszeniu byłem, zawieszeniu, w sensie takim robiłem różne rzeczy w wolnym czasie, ale takiego ja szukałem czegoś. I pewnego dnia wpadłem na to, że podcast będzie połączeniem przyjemnego z pożytecznym, pasji do koszykówki, z naszą miłością do rozmawiania o różnych rzeczach, pożytecznych lub mniej. Tak, tylko muszę dodać, wielu z was nie zdaje sobie z tego sprawy, może ci ludzie, którzy nas znają, nieco mogli tego doświadczyć, ale z Michałem dłużej się znamy niż się nie znamy. Poznaliśmy się tak naprawdę w wieku bodajże 14 lat i gdzieś tam do tej pory ta nasza przyjaźń cały czas się rozwija i ma się bardzo dobrze. I w wolnym czasie przez te wszystkie lata cały czas ze sobą rozmawiamy, dzielimy się zarówno tymi dobrymi doświadczeniami, jak i tym złymi, wzajemnie się wspieramy w trakcie naszych zawodowych karier. Jednocześnie dużo też rozmawiamy o naszych zainteresowaniach pozaboiskowych, różnych tematach poprzez inwestycje, właśnie jakieś projekty pozaboiskowe, myślenie o tym, co dalej po zakończeniu kariery. I no, można powiedzieć, że naprawdę to już są setki godzin, które spędziliśmy razem, rozmawiając, czy na FaceTime, czy przez zwykłe rozmowy telefoniczne, czy przez SMS-y na WhatsAppie, dosłownie w każdy możliwy sposób się ze sobą komunikujemy i gdzieś tam te nasze rozmowy prowadzą nas we wszystkie możliwe kierunki, to w sumie jakby nie mówić jest idealnym podłożem, fundamentem pod ten pod. I któregoś wieczoru zadzwoniłem do ciebie z genialnym pomysłem, na który wydawało mi się wtedy wpadłem. Zróbmy razem podcast. I powiedziałeś, że robimy. Dlatego przeszliśmy w sumie do rzeczy. Przez ostatni czas przygotowywaliśmy się na różne sposoby do tego, żeby spróbować podejść do tego profesjonalnie. Także jesteśmy tutaj i zaczynamy. Tak jest. Wydaje mi się, że jesteśmy też w dość ciekawym momencie. Wiele z tego typu projektów, podcastów, jeżeli chodzi o podcasty prowadzone przez sportowców, najczęściej to już byli sportowcy, zawodnicy, którzy są świeżo co po zakończeniu kariery, gdzieś mają ten swój bagaż doświadczeń i chcą się tym wszystkim dzielić.
Jest to na pewno fajne, jest tego dużo na rynku. Wydaje mi się, że wychodzimy z troszeczkę innym nastawieniem. Robimy to w trakcie naszej kariery. Kontentem. Dokładnie, nasz content będzie tworzony w trakcie, gdy wciąż jesteśmy zawodowymi sportowcami. Wciąż wydaje mi się, że każdy z nas myśli, że jeszcze nie jest w swoim prime, koszykarskim prime, że No jeszcze mamy dużo do zaoferowania. wciąż ten najlepszy moment przed nami, ale jednocześnie wydaje mi się, że mamy już duży bagaż doświadczeń, którym warto się podzielić. I tak jak wspomniałeś, gdzieś tam na moim pierwszym kampie, który zorganizowałem w te wakacje dla dzieci i młodzieży, bardzo chciałem, żebyś tam był, byłeś dla mnie osobą, która gdzieś tam idealnie się wpisuje w projekt, w wizję, jaką mam dla tego kampu, czyli pokazywać dzieciom i młodzieży tej kolejnej generacji, że sport to coś więcej niż tylko trening, że również bardzo ważne jest podejście mentalne, bardzo ważny jest ten aspekt samorozwoju, szukania swoich pasji na boisku, jak i poza nim. Dlatego naturalnym było to, że gdzieś tam widziałem Cię na tym kampie. Pojawiłeś się, zrobiliśmy bardzo fajny panel dyskusyjny. Dzieciaki były bardzo zainteresowane, widać to było po ilości pytań, jakie do nas miały. Rodzice również, wydaje mi się, że byli bardzo podekscytowani, bo mimo, że przyszli dość wcześnie tam odbierać jakieś swoje dzieci na zakończenie kampu, to również wszyscy słuchali, również zadawali pytania. I gdzieś tak można powiedzieć, że naturalnym kolejnym etapem było to, żeby kupić kamerki, kupić mikrofony, postawić je przed nami i ruszyć z tym projektem. Jest to coś, co lubimy robić, bo uważamy się nie tylko za sportowców, ale też rozwijamy się pozasportowo. Na wiele tematów rozmawiamy, które uważamy są istotne w życiu sportowców, żeby patrzeć trochę szerzej, nie tylko przez pryzmat koszykówki, wykorzystywać swój czas wolny na rzeczy pożyteczne. Też po części chcielibyśmy o tym rozmawiać w naszym podcaście. Mamy jakieś wyobrażenie na temat tego, o czym chcielibyśmy mówić. Chcielibyśmy zapraszać gości, rozmawiać z nimi na tematy, które nas interesują. I też na pewno jesteśmy otwarci na to, żeby usłyszeć, o czym widzowie, kibice chcieliby usłyszeć i o czym możemy opowiedzieć. Tak, wydaje mi się, że mimo, że sama nazwa, nazwa podcastu nie jest dość oczywista, nie ma co gdybać, to jednak wizja, którą mamy, gdzieś tam fajnie się rozwija. Mamy bardzo dużo pomysłów, również mamy całą listę gości, których chcielibyśmy zaprosić tutaj, nie tylko ze świata sportu. I gdzieś tak naprawdę można powiedzieć, że to będzie wręcz, nazwałbym to taki nasz wideodziennik naszej drogi, bo gdzieś mimo, że jesteśmy dalej tymi zawodowymi sportowcami, dużo czasu spędzamy myśląc o tym, co będziemy robić w przyszłości. Wydaje mi się, że to będzie fajne spojrzeć na ten cały projekt, patrząc wstecz za ładnych parę lat. Mam nadzieję, że to będzie udany projekt, ale po prostu zobaczyć wstecz i gdzieś tam właśnie zobaczyć tą całą naszą drogę, jaką przejdziemy razem z wami, naszymi widzami. Tak, zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi, bo wydaje nam się, że mamy dużo pomysłów, ale jednocześnie chyba do końca w żaden sposób nie jesteśmy pewni tego, co chcielibyśmy robić dalej, później, a jednocześnie skupiamy się w 100% na ten moment, na tym, żeby być najlepszymi możliwie koszykarzami i to jest nasz główny cel. Tak, jest takie fajne powiedzenie po angielsku, keep the number one thing, czyli pamiętaj, żeby tą pierwszą, najważniejszą rzecz utrzymywać jako najważniejszą rzecz. Tak samo w naszym przypadku ten projekt na pewno nie zapowiada jakiejś naszej wcześniejszej emerytury. Jesteśmy w 100% zaangażowani w nasze kariery sportowe, a wydaje mi się, że będzie to fajny projekt w naszym czasie wolnym, może jakieś nowe zajęcie, które pomoże nam troszeczkę mieć odskocznię od tej codziennej rutyny sportowej, treningowej, a jednocześnie w jakiś sposób też może nam się rozwijać w innych aspektach, niekoniecznie czysto koszykarskich. Tym sposobem przejdźmy do drugiej kwarty. Okej, druga kwarta. Zacznijmy może od tego, Michał. Dlaczego uważasz, że to jest ciekawe, że to będziemy robić, że ten podcast ma przyszłość, że ta wizja, którą mamy, dużo mówimy o tym, że mamy wiele pomysłów, jakieś ciekawe rzeczy do opowiedzenia. O czym tak naprawdę będzie ten podcast? No ja jestem sam ciekawy, czy to będzie ciekawe, bo w mojej głowie wyobrażam sobie, że może być ciekawe dla wielu osób, a jednocześnie
trochę jest to dla nas nieznany obszar, w którym sprawdzaliśmy się jak do tej pory w rozmowach, w wywiadach, będąc po drugiej stronie mikrofonu, a teraz musimy być prowadzącymi, współprowadzącymi. To my mamy na współprowadzącymi. To też jest wyzwanie. Musimy nadawać tempo, pomysł i tematy, o których chcemy rozmawiać. I wydaje mi się, że mamy ich sporo. Na pewno są obszary, które chcielibyśmy poruszyć, podzielić się nimi. I wierzę, że możemy w jakiś sposób udowadniać, że it's more than a game, że możemy zaoferować więcej niż tylko nasze umiejętności koszykarskie na boisku. Okej. Brzmi super, ale dalej brzmi dość tajemniczo. Michał, muszę cię troszeczkę pociągnąć za język. Przykład, daj mi przykład tego, co cię interesuje poza boiskiem albo na boisku, co uważasz, że będzie ciekawym spojrzeniem, może coś, czego kibice koszykówki, czy ludzie, którzy będą oglądali ten podcast, nie zdają sobie sprawy, a dzięki nam się o tym dowiedzą. Co tak naprawdę chciałbyś przekazać? Pierwsza rzecz, jaka ci przychodzi do głowy. Na temat koszykówki, czy na temat siebie? To jest już twoja sprawa. Myślę, że z biegiem lat, nabywając doświadczenia na parkiecie i poza nim, mamy jako koszykarze, jako ludzie zupełnie inne spojrzenie. Nasze spojrzenie ewoluuje na temat wiele spraw związanych z karierą zawodową koszykarza. Wyobrażenie na temat tego, jak wygląda sport zawodowy, jak wygląda kariera, kiedy zaczynasz jako nastolatek, jest zupełnie inne niż kiedy jesteś, nazwijmy to, dojrzałym. W jakiś sposób, można powiedzieć, spełniliśmy swoje marzenie z dzieciństwa, ale też jednocześnie zdajemy już sobie sprawę jako dorośli, że to marzenie w rzeczywistości nie do końca wygląda może tak, tak kolorowo, tak idealnie, jakby się mogło nam wydawać wiele lat temu. Co nie zmienia faktu, że jesteśmy wciąż bardzo, można powiedzieć, mamy dużego farta, robimy to, co kochamy, spełniamy się w tej karierze, ale też wydaje mi się, że warto byłoby troszeczkę tutaj poopowiadać o tym, jak to wygląda z tej drugiej strony, może nie od strony kibicowskiej, nie od strony kibica czy pasjonata koszykówki albo młodego zawodnika. Jak to wygląda z perspektywy dorosłego gracza? To myślę, że trzeba podkreślić, że w pierwszej kolejności bardzo cieszymy się z tego, że możemy robić to, co lubimy, to, co kochamy i jesteśmy za to wdzięczni, a też mając na myśli to, że chcemy przedstawiać różne rzeczy, opowiadać o nich, to w jakiś sposób może podzielić się własnym doświadczeniem, może to w jakiś sposób pomóc innym zawodnikom, bądź mogą się z tym utożsamiać, może przeżywają jakieś podobne problemy, rozterki bądź wyzwania, a też jednocześnie świadomość, samoświadomość dla innych osób, które interesują się sportem i wierzę, że możemy w jakiś sposób wnieść wartość w tę przestrzeń YouTube'ową, tym, co mamy w głowach i o czym chcielibyśmy rozmawiać. Dodatkowo bym jeszcze dodał, jedna z rzeczy, która mnie najbardziej kręci w tym całym projekcie, jak do mnie zadzwoniłeś, powiedziałeś, że to bym powiedział na rozpoczęcie podcastu z tobą. Przede wszystkim nie wahałem się, bo znam ciebie od wielu, wielu lat, wiem jak klei nam się gadka, ale tak naprawdę wydaje mi się, że tak na co dzień my jako zawodowi sportowcy nie mamy zbyt wiele okazji, by móc się swobodnie dłużej wypowiedzieć na jakiś temat. I jest to troszeczkę wpisane w naturę naszego sportu. Jeżeli już dostajemy mikrofon, żeby się wypowiedzieć, prawdopodobnie jest to w wywiadzie pomeczowym, przedmeczowym, może w jakimś wywiadzie dla portalu jakiegoś internetowego czy gazety, gdzie tak naprawdę cała narracja jest już z góry przygotowana. Pytania w wywiadzie pomeczowym najczęściej dotyczą tylko i wyłącznie meczu, twojego indywidualnego występu. A wydaje mi się, że gdzieś w ten sposób my jako sportowcy jesteśmy przyszufladkowani, może jest nam troszeczkę przyklejona taka łatka, zawodowy sportowiec, może nie do końca jest to osoba ogarnięta w innych sprawach życiowych, może nie do końca są to osoby, które mają w ogóle cokolwiek do powiedzenia. Mamy nadzieję, że nie tylko my, ale również nasi goście będą w stanie pokazać, że każdy z nas ma swoją historię, każdy z nas ma swój bagaż doświadczeń i gdzieś wydaje mi się, że każdy z nas troszeczkę tego życia doświadczył i może się tym teraz podzielić. Prowadząc własny podcast, naturalnie decydujemy, o czym chcemy mówić i co uważamy za ważne. Dlatego też
czy rozmawiając o tych tematach, czy zapraszając gości, gdzie możemy zapytać ich o rzeczy, które nas interesują, możemy sami dowiadywać się i rozwijać te obszary, które uważamy za istotne i wierzymy w to, że będą one istotne, również ciekawe dla naszej publiczności. To my będziemy budować narrację, my będziemy łapać, chwytać ludzi, ciągnąć za języki i robić to wszystko dla was. Michał, zanim przejdziemy do tematów takich naprawdę już związanych z contentem, jaki mam przygotowany na dzisiaj, żeby troszeczkę poopowiedzieć więcej o nas. Mam taką wizję, jestem ciekaw, jak na to spojrzysz ty. Chciałbym, żebyś ty w kilku słowach może przedstawił mnie, a ja przedstawię ciebie, żeby też ludzie, którzy może nie do końca nas znają, albo znają nas tylko i wyłącznie na podstawie naszych statystyk, czy faktu, że reprezentujemy, że gramy w reprezentacji Polski, coś więcej o nas, coś, co może warto byłoby wspomnieć, zanim przejdziemy już bezpośrednio do rozmowy. Myślę, że to może być ciekawa forma opowiadania wzajemnie, nie tyle co o sobie. Jeżeli chciałbym scharakteryzować ciebie jako osobę, to jesteś dla mnie idealnym połączeniem mieszanki świata polskiego i amerykańskiego. Ze względu na swoją historię, na 5-letni pobyt w Stanach i to, że koszykarsko wychowywałeś się w Polsce, łączysz dobre cechy z obu światów. My jako Polacy jesteśmy trochę postrzegani jako zamknięci, czasami narzekający, a twój pobyt w Stanach dał ci tą, znaczy nie tyle co ci dało, bo też ją miałeś, ale masz pozytywną energię, wiarę w to, że wszystko da się zrobić i takie pozytywne nastawienie, które wielokrotnie przekazywałeś mi w rozmowach, w jakichś momentach, w których rodziły się wątpliwości na różne tematy, więc jest to coś, co bardzo w tobie cenię, twoje spojrzenie na świat z różnych perspektyw, a dodatkowo biorąc pod uwagę, że wiele lat grałeś w Hiszpanii, twoja żona jest Hiszpanką i generalnie na przestrzeni swojej kariery odwiedziłeś wiele miejsc, masz dość szerokie spojrzenie na świat i z różnych perspektyw, co powoduje, że jesteś bardzo ciekawym rozmówcą o szerokich horyzontach, co wielokrotnie w naszych rozmowach jako człowiek generalnie udowodniłeś. Także jeżeli to miała nie być laurka i miało być coś Chciałem powiedzieć, takiego że wiesz, kontrowersyjnego, mój zamysł był taki, że nie chciałem opowiadać sam o sobie, żeby sobie nie wystawiać laurki, a teraz to, co ty powiedziałeś, to w sumie nawet i Tak. przekroczyło jakiekolwiek pomysły, jakie miałem na temat jakiegoś wypowiedzenia się na swój no dobra, temat. no to okej, to zwad, jesteś, twoim idolem zawsze był LeBron James i co powodowało bardzo dużo zgrzytów między nami od najmłodszych lat, a z rzeczy, może takich rzeczy ciekawych, które kibice o tobie nie wiedzą, to, że podobnie jak twój idol, rzucasz ręką niedominującą, czyli jesteś praworęczny, a rzucasz lewą ręką, co podobnie jak LeBron. Tak, to jest w sumie ciekawa anegdota, bo znam wiele przykładów zawodników, którzy na co dzień są leworęczni, a rzucają ręką prawą. LeBron James z polskiej ligi wydaje mi się, że Daniel Szymkiewicz. Daniel Szymkiewicz jest na takim pewno. przykładem, również nasz znajomy, pozdrawiamy. A właśnie nie widziałem chyba jeszcze przykładu takiego jak ja, że ktoś pisze ręką prawą, jeszcze dodatkowo na przykład w piłkę nożną, jeżeli miałbym kopnąć piłkę, to kopnąłbym ją nogą prawą, a jednak no, do kosza rzucam ręką lewą. Może kurczę. Myślę, że to świetnie podsumowuje twoją osobowość, że nie idziesz na skróty, nie idziesz łatwą, utartą drogą, tylko zawsze podejmujesz wyzwania, które Z drugiej masz przed strony sobą. ktoś powie, może Świadomie właśnie lub nie. podsumowanie mojej osoby to jest, że bije głową w mur zawsze, wiesz, na opak, a nie do końca może to jest dla mnie dobre, ale To pominiemy. jest kwestia perspektywy. Pominiemy to. Tak. Ja powiem ci, że ciężko mi będzie przebić to, jak ty opowiedziałeś o mnie, ale również postaram się być przede wszystkim szczery na twój temat. Jak już wspominałem, znamy się naprawdę wiele, wiele lat. To już będzie ile? 17 lat, odkąd się poznaliśmy. I przez te 17 lat, jeżeli jest jakaś jedna cecha, za którą bardzo cię szanuję, to przede wszystkim powiedział, że jest to lojalność. I wydaje mi się, że to jest taka właśnie jedna z rzeczy, której myśląc o tobie jako o zawodniku,
ktoś by powiedział, że nie jesteś może zawodnikiem lojalnym, bo często zmieniałeś kluby. Okej, na przykład w obecnym sezonie wróciłeś do klubu, w którym już kiedyś grałeś, nawet zdobyłeś nim Mistrzostwo Polski, Anwil Włocławek. Plan jest taki oczywiście, że w tym roku powtórzysz ten sukces razem z drużyną. A jednak mimo wszystko byłeś wiele tych roszad w twojej karierze i gdzieś tam może właśnie miałbyś łatkę bardziej o wieży świata, bardziej niż osoby lojalnej, ale poza boiskiem, jako twój przyjaciel, jest to jedna z rzeczy, którą naprawdę ja sobie najbardziej cenię na przestrzeni lat, że jesteś osobą, której mogę ufać, z którą zawsze mogę porozmawiać na dowolny temat. Również jedną z cech, którą bardzo u ciebie szanuję, to jest to, jak podchodzisz do tematu rodziny, jak bardzo ważna jest dla ciebie twoja żona i twoje dzieci. Gdzieś tam zawsze, w moim na przykład przypadku, że jesteśmy w tym samym wieku, jestem żonaty, ale jeszcze na tym etapie nie posiadam dzieci. Gdzieś tam widzieć ciebie z twoją dwójką wspaniałych córek, z twoją wspaniałą żoną. Jest to jakieś fajne połączenie tego, że można żyć w tym zawodowym sporcie, który gdzieś tam zawsze, nie wiem, w prasie gdzieś tam są pokazywane, wytykane największe błędy, grzechy sportowców, a jednocześnie jest ten drugi aspekt, o którym się nie mówi, bo oczywiście to nie są sensacje, ale przykłady ludzi, którzy są świetnymi ojcami, mężami i przyjacielami. Także tak bym cię podsumował. Jeżeli miałbym jeszcze dać coś na temat ciebie na koszykarskich parkietach, jeżeli powiem wszystkim, że od małego twoim idolem był Kobe Bryant, to chyba nikogo tutaj to nie zdziwi. Dokładnie, buckets never stop. Także jest to coś, co na pewno gdzieś tam, można powiedzieć, wyrzeźbiło cię w zawodnika, jakim jesteś, ale też muszę przyznać, że patrząc na twoją drogę jako już zawodowy koszykarz w tym dorosłej koszykówce, też byłeś w stanie zrzucić moim zdaniem z siebie tą łatkę typowego łowcy punktów, zawodnika tylko nastawionego na rzucanie punktów, na tak powiem, wypełnianiu statystyk tylko pod względem ilości zdobytych koszy. I gdzieś tam na przestrzeni lat, mimo że może gdzieś na początku nawet przylega do ciebie łatka nie do końca zmotywowanego obrońcy, defensora, tak na przestrzeni lat pokazałeś, że jesteś w stanie w tej roli się również spełniać. Co było nawet widać na ostatnim Eurobaskecie, gdzie często, mimo że jesteś zawodnikiem mogący zdobywać masę punktów, brałeś na siebie ciężar bronienia i dawania z siebie wszystkiego po tej drugiej stronie parkietu. I też uważam, że jest to cecha nieoczywista, a moim zdaniem ważna, bo gdzieś to pokazuje, że przede wszystkim dalej się rozwijasz, jesteś osobą nastawioną na ten ciągły rozwój i jesteś przede wszystkim, tak jak wspominałem, osobą lojalną i której ja uważam, że jestem w stanie zaufać i tak jak teraz znamy się już 17 lat, uważam, że nie będę zdziwiony, jak do grobowej deski ta przyjaźń dalej będzie się rozwijać. Chyba że nie wyjdzie nam ten podcast, to wtedy do ciebie przyjdę z fakturami za mikrofony i kamery. Okej, zanim przejdziemy do kolejnego etapu, wymień 2-3 rzeczy, które może ludzie nie znają na twój temat, jeżeli chodzi o twoje zainteresowanie. Bo dużo mówimy o tym, mamy wiele zainteresowań pozaboiskowych, będziemy o tym z wami dyskutować. Zanim pojawią się to kolejne odcinki już czysto tematyczne, w wolnym czasie czym się zajmujesz? Oprócz oczywiście spełniania się w roli ojca, męża, syna, jakie jeszcze role pełnisz poza boiskiem? Tak, poza sportowe zainteresowania z pewnością, biorąc pod uwagę, że swoje studia rozpocząłem od ekonomii, skończyłem na magistrze ze stosunków międzynarodowych. Są różne rzeczy, które mnie interesują, poczynając od gospodarki, finansów, inwestowania, przez sytuację obecną geopolityczną, polityczną również. To, że mam więcej wolnego czasu ze względu na to, że dzielimy mieszkanie na 2 domy i będą tutaj we Włocławku, często mam sporo wolnego czasu między treningami. Staram się wypełnić go tymi aktywnościami, które pozwalają mi mieć poczucie efektywnie spędzonego To nie wolnego ma nic czasu. wspólnego z tym, że we Włocławku nie ma nic do roboty. To jest ten Włocławek Nigdy w życiu na nie. pewno ma wiele do zaoferowania, ale decydujesz się aktywnie spędzać czas i produktywnie. Samorozwój jest dla mnie najważniejszy, ale, ale nie, oczywiście wszystko wychodzę z założenia, że najważniejszy jest balans w życiu i pogodzenie różnych rzeczy bez popadania w skrajności. Aczkolwiek uroki Włocławka odkrywam w międzyczasie również.
Jak to wygląda u ciebie, Tomasz, jakbyś miał opowiedzieć Mm, naszym Nie widzom, chcę, nie co chcę cię interesuje? powielać, bo na pewno też stąd ta nasza przyjaźń się tak rozwija, bo mamy wiele wspólnych zainteresowań, na pewno temat inwestycji, samorozwoju, nawet tematy takie jak wiara, jestem osobą wierzącą, takie tematy jak filozofia. Ostatnio staram się ostatnimi czasy bardzo mocno zgłębiać temat stoicyzmu. Nie jest to temat łatwy, tym bardziej dla sportowca. Wiele rzeczy, tematyki, że tak powiem, troszeczkę nie współgra z tą intensywnością i, że tak powiem, tą determinacją, którą mamy na co dzień w naszym sporcie, ale z drugiej strony jest to, wydaje mi się, fajne, inne spojrzenie troszeczkę na świat, odcięte od tego, od impulsywnych emocji, które czasami nami władają, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy jesteśmy wpatrzeni w swoje telefony, no żyjemy tak naprawdę, my żyjemy w internecie, a czasami spędzamy czas poza nim. Dawniej było tak, że spędzaliśmy, że tak powiem, nasze życie robiąc rzeczy i gdzieś tam wykorzystywaliśmy dodatkowo do tego internet, gdzieś tam powoli przechodzimy z tą ewolucją technologiczną na tą drugą stronę, tak powiem, na stronę cyfrową. I bym powiedział, że gdzieś w tej tematyce. Jedną dodatkową rzeczą, którą ja na przykład uwielbiam robić w wolnym czasie jako koszykarz, to starać się wykorzystywać platformę, którą mam. Jednym z tego owoców tego jest stworzenie tego mojego kampu. W ostatnie wakacje była pierwsza. Pewnych kwestii ciężko przeskoczyć i się z nimi pogodzić, ale jestem podobnego zdania i myślę, że ta przyjaźń też doprowadziła nas tutaj, że jesteśmy przed wami i mam nadzieję, że ta podróż będzie trwała długo. Edycja. W tym roku na pewno to powtórzymy. Chcemy krok po kroku to rozwijać. Mam już przygotowaną wizję kilkuletnią, przynajmniej do końca mojej kariery. Ja chciałbym, żeby ten kamp się rozwijał i krok po kroku chcielibyśmy to rozwijać i też iść troszeczkę innym kierunku niż te typowe kampy koszykarskie, czyli przyjść, zrobić trening, gdzieś tam, nie wiem, przedyskutować chwilkę i rozejść się do domów, czy Więc obecnie biorąc pod uwagę, pójść spać. Chciałem troszeczkę otworzyć przede wszystkim temu kolejnemu pokoleniu jakąś taką ścieżkę, która już została przetarta przez wielu zawodników, czyli tą ścieżkę właśnie spełniania się w sporcie i nie tylko, albo wykorzystywania sportu do tego, żeby może nie tylko przyjść na zawodowstwo, ale jednocześnie odnaleźć inny sukces w życiu, czyli właśnie wyjazd na studia do Stanów Zjednoczonych, wyjazdy za granicę. Wiemy dobrze, ile, że tak powiem, drzwi otworzyło się przed nami tylko dlatego, że gramy w tą koszykówkę, ile wyjazdów zaliczyliśmy od kadr młodzieżowych przez jakieś turnieje międzynarodowe, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, później wyjazdy z kadrą seniorów, gra, którą obaj zaliczyliśmy w różnych ligach zagranicznych. Gdzieś to wszystko wydaje mi się, że czasami zapominamy, ile nam daje ta koszykówka, a czasami niepotrzebnie za bardzo się skupiamy na tym, co nam zabiera ten sport, jakie, że tak powiem, wiążą się z tym wyrzeczenia, więc gdzieś tam staram się szukać tego balansu w życiu i dalej się rozwijać. i reprezentuje twoje podejście, również twoje logo twojego kampu. Zgadza Może się. opowiesz trochę więcej o tym, jakie Tak jest, projektowałeś. wrzucimy grafikę w trakcie odcinka. Logo się składa tak naprawdę z dwóch połówek. Jedna połówka to jest oczywiście piłka do koszykówki, a drugą połową jest mózg. I teraz wiele osób skomentowało, że to jest to bardzo fajne połączenie, czyli jakby wykraczające poza ramy sportu, ale jest też druga definicja, można powiedzieć troszkę bardziej sarkastyczna. Jest połowa mózgu, bo tak naprawdę w żartach oczywiście jestem półmózgiem, a druga połowa, czyli piłka do koszykówki, to też, bo w koszykówce jest tak pół na pół, raz jest lepiej, raz jest gorzej, także taki, że tak powiem, suchar podsumowujący logo. Każdy niech dojdzie do własnej opinii, jednocześnie zapraszam, niedługo Dokładnie. będziemy ruszali z zapisami do kolejnej edycji kampu, ale wszystko w swoim czasie. Nie chcemy wykorzystywać tego podcastu tylko i wyłącznie do celów marketingowych, czy jest to dla nas po prostu ten podcast tak naprawdę właśnie, po co nam on jest? Bo nie jest on w sumie po to, żebyśmy tutaj szukali możliwości, nie wiem, no ciężko w ogóle mówić o jakimś szybkim zarobku, czy szukaniu innej kariery. Wydaje mi się, że jest to po prostu opcja dla pokazania się troszeczkę szerszemu gronu, wyrzucenia siebie troszeczkę, że tak powiem, w internet i tak naprawdę będziemy dużo słuchali się też was, waszych komentarzy, waszych opinii, jakie tematy chcielibyście, żebyśmy poruszali, te na pewno będziemy was słuchali i starać się to poruszać w kolejnych odcinkach.
myślę, forma sprawdzenia się też przed mikrofonem, bo jest to, tak jak wcześniej wspominałem, też pewne wyzwanie dla nas, bo na początku wydawało nam się, że jest to zdecydowanie prostsze, tak jak odpowiadanie w wywiadach na pytania, jednak jest to logistycznie zdecydowanie większe Tak, tak, wyzwanie i tak. operacja. W kuluarach możemy powiedzieć, że przeżyliśmy już wiele próbnych nagrań, prób dźwięku, prób sprzętu, prób rozstawienia wszystkiego, także krok po kroku się tego uczymy. Z każdym nagraniem idzie nam coraz lepiej. Mamy nadzieję, że to nagranie finalnie dojdzie do publikacji. W takim razie do kolejnego etapu, czyli już tej właściwej części naszego odcinka. Michał, w tym odcinku chcieliśmy poruszyć, jako że jest to nasz pierwszy premierowy odcinek, temat, bym powiedział, dość rozległy, ale jednocześnie taki, który nam może troszeczkę otworzyć więcej tematów do rozmowy. Zobaczymy, gdzie ta rozmowa nas poprowadzi w tym odcinku. Chciałem porozmawiać o tak zwanych blaskach i cieniach kariery zawodowego sportowca. Wiele z tych rzeczy można przeczytać w internecie, czasami w wywiadach zawodnicy opowiadają o tych nie najlepszych momentach, o wyrzeczeniach, o sytuacjach, które gdzieś tam się odbywają w kuluarach, o których może kibice sobie nie zdają sprawy. Jeżeli miałbyś właśnie teraz przed kamerą zastanowić się, pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy, jeżeli jest coś takiego, co chciałbyś, żeby widzowie, słuchacze, żeby się dowiedzieli na temat właśnie życia zawodowego sportowca, czy twojego życia, a z czego mogą sobie nie zdawać sprawy? Znaczy, myślę, że wiele aspektów przychodzi do głowy. Taki pierwszy, który mi się nasunął, to, że uprawianie sportu, koszykówki, to nie jest tylko te 2 godziny treningu dziennie, które robisz, tylko to jest jakby cały ekosystem tego, jak budujesz nie tyle, co budujesz swoją karierę, ale w ogóle postępowanie na przestrzeni całego dnia, tygodnia, nastawienie, to jak dbasz o siebie, bo ciało jest twoim narzędziem pracy i jesteś taką jednoosobową firmą, która musi myśleć o sobie w perspektywie dnia, miesiąca, roku, kilkunastu lat i tak na dobrą sprawę wszystkie czynniki są ważne, poczynając od treningu, przygotowania do treningu, regeneracji, odpoczynku, odżywiania, więc no to nie jest tylko tak, że my tylko trenujemy raz dziennie i potem to jakby odbijasz kartę i idziesz do domu, bo to tak na dobrą sprawę no, każdy z nas odpowiada za swoją formę, jest na bieżąco, jest dość łatwo ewaluować nasz performance, nasze występy. Gdzieś tak naprawdę bym jeszcze dodał, że często zdarza się tak, że jesteśmy, naturalnie jesteśmy oceniani przez pryzmat meczów, które rozgrywamy. A mecz, jeżeli gramy jeden mecz w tygodniu, to jest tak naprawdę jeden dzień z całego przepracowanego tygodnia i często są takie momenty, gdzie przykładowo jesteś w swoim rytmie, pracujesz ciężko, dajesz siebie wszystko na treningach, zostajesz przed treningiem, po treningu, dbasz o siebie, swój organizm, a zdarza ci się słabszy mecz, no i gdzieś weryfikacja zawsze przychodzi w weekend. No jeżeli grasz w pucharach, to również w tygodniu, ale gdzieś tak zawsze jesteśmy oceniani, mało który zawód bym powiedział, że jest przez ten pryzmat oceniany. Jedne, co mi przychodzi w sumie do głowy, to chyba artyści, muzycy, tego typu osoby. A gdzieś to wydaje mi się, że bycie profesjonalnym zawodnikiem wiąże się z wieloma rzeczami. I tak naprawdę obaj na pewno znamy wielu zawodników, którzy mogą tak naprawdę mieć wywalone w cały tydzień treningów, nie są zbyt profesjonalni, ale są w stanie po prostu zawiązać troszeczkę ciaśniej buty w dniu meczowym i nagle są w stanie wyjść na parkiet i dać siebie wszystko. Jednocześnie na opak znamy innych zawodników, którzy ciężko pracują Tak. i mimo, że nie są wyróżniającymi się zawodnikami w swojej drużynie, czy nie są najbardziej utalentowanymi osobami, to jednak wiesz, że oni rzeczywiście dają z siebie 105% i wyciskają tyle, ile mogą z tego talentu, który tak naprawdę mają. Tak, brutalna prawda jest taka, że jesteś oceniany po efektach. Efekty są w postaci meczów i możesz trenować cały tydzień bardzo dobrze, zagrać słabe spotkanie i po tym meczu czujesz się źle, bo twoje samopoczucie jest słabe, bo uważam też, że tak na dobrą sprawę każdy z nas jest największym swoim krytykiem i doskonale tak. zdaje sobie sprawę, kiedy zawali,
a jednocześnie może być sytuacja odwrotna, kiedy, co zresztą nieraz miało miejsce, obaj wiemy z doświadczenia, że cały tydzień treningów jest taki sobie, po czym mecz jest taki, jak powinien być. Ładnie. Powiem ci na taką śmieszną anegdotę, podejrzewam, że też tak często masz. Są dni, gdzie wychodzisz na rozgrzewkę przed meczem i wszystko siedzi po prostu. Każdy rzut, no idealnie ułożona ręka, czujesz się świetnie, mówisz, jak tylko dostanę piłę, ale będę dzisiaj ciepał. A Tak. potem zaczyna się mecz i przychodzi ta pierwsza piłka, gdzieś tam obręcz wypluła ten rzut, a mówisz, dobra, dobrze się czuję, następny na pewno trafię, zaraz rzucasz kolejny, znowu nie trafiasz i tak gdzieś tam już się gdzieś tam człowiek może niepotrzebnie podpala, czy tam zaczyna się zastanawiać, co jest nie tak, przecież na rozgrzewce wszystko wpadało. No gdzieś ten zawodowy sport jest na pewno pod tym względem troszeczkę, bym powiedział, sarkastyczny nawet wręcz bym powiedział, bo często jest tak, że kiedy ty już myślisz, że coś idzie naprawdę super, uwierz mi, że zawsze wszystko bardzo szybko może być spiralą w dół i na odwrót. Czasami bardzo jesteśmy negatywni wobec siebie właśnie przez to, że jesteśmy oceniani przez pryzmat wyników. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz do tego podsumowania, które zrobiłeś na temat tego, że nigdy nie wiesz, jak potoczy się spotkanie, bo dokładnie podobnie miałem w Estonii, w tym meczu, który graliśmy A, ostatnio, tak. kadrowym, bo spaliśmy wtedy w bardzo fajnym hotelu w Tallinie i pamiętam, że tam jedzenie było wyśmienite, fenomenalne i mieliśmy zastawiony stół szwedzki i dawali nam co posiłek te steki, Tak, no. takie medium rare. Pamiętam, że przed meczem z Estonią zjadłem troszkę za dużo tych steków Ale i właśnie wychodząc na rozgrzewkę miałem takie poczucie, że no, nie czuję No. się optymalnie dzisiaj. Może jestem trochę zbyt widzisz. pełny. I dobrze wiemy, jak ten mecz się Tak, zakończył, świetny jak się występ. potoczył, więc to jest takie podsumowanie tego, że no Tak, nigdy nie nigdy nie wiesz. wiesz. Ale widzisz, I to w jedną i w w drugą takim stronę razie Robert działa. Burnejka wiele lat temu, mówiąc, że mamy wpierniczać stejki i jednocześnie potem będzie i Rocket Fuel, i Double Blast. Gdzieś tam w twoim przypadku potem poleciałeś jak rakieta w meczu. I teraz przyszło mi do głowy, dlaczego tak się stało. Czytałem w książce Tima Grovera, trenera personalnego Michaela Jordana. Michaela Jordana, Kobiego Bryanta, Dwayna Wade'a. Dokładnie. Zgadza się, bardzo znany i bardzo książki jego warte są polecenia, przeczytania. Mówił w jednej z książek, że Michael, kiedy z nim trenował na pewnym etapie kariery, w późniejszym okresie, zaczął jeść przed meczami steki, dlatego że wołowina wolniej się trawi i jego zdaniem, jako trenera personalnego, to pozwalało mu uwalniać więcej energii, mieć więcej energii w czwartych kwartach, kiedy tego wymagał mecz. I doszedł do wniosku, że przez to, że spowolnione trawienie wołowiny i ten proces trawienia jest dłuższy, on będzie miał więcej energii i to była jedna z takich adaptacji, którą zastosował w jego diecie O, treningu. proszę. Czyli gdzieś tam wzorujesz się na najlepszych. Zdecydowanie podświadomie zastosowałem to, wyciągnąłem z pamięci przed tym spotkaniem i doprowadziło do takich efektów. No, świetnie. Jeżeli ja miałbym dać jeden jakiś element, wydaje mi się, że też jest warte wspomnienia to, tak jak ty mówisz, to jest więcej niż tylko te 2 godziny treningu. Tak samo wydaje mi się warte jest wspomnienia to, że tak naprawdę, i tu możesz ty potwierdzić jako inny zawodowy koszykarz, od momentu rozpoczęcia sezonu tak naprawdę żadna drużyna przez cały sezon nigdy nie jest w 100% w pełni zdrowa. Zawsze gdzieś tam są... To myślę, że nasza drużyna w tym sezonie jest, Dokładnie. Anwilu Włocławek, jednym z jakichś przykładów tej Tak, i tezy to nawet może nie być. mówię o tym, czy wiesz, czy zawodnicy są, którzy nie są w stanie występować w meczach. Znamy i sami musieliśmy wiele razy do takiej sytuacji doprowadzać, gdzie wychodzisz na parkiet i wiesz, że nie jesteś w 100% zdrowy, coś cię boli, coś podkręciłeś, gdzieś masz coś lekko naciągnięte, nie, masz spięte plecy, no multum różnych problemów, a jednocześnie, tak jak się mówi, że sport to zdrowie, tak jednak zawodowy sport to przede wszystkim biznes i tutaj gdzieś I zdrowie dokładnie, jest to oddane. zdrowie oddane. Też na pewno zdałem sobie sprawę, że to jest to praca fizyczna, zarabiamy naszymi organizmami, gdzieś to jest takie
ta wymiana, zostawiasz swoje zdrowie na parkiecie w zamian za zarobek, za możliwość, że tak powiem, no, zarabiania pieniędzy i utrzymywania się z tego. Ale wydaje mi się, że gdzieś to właśnie troszeczkę ludziom ucieka z pamięci i tak jak na przykład ja zawsze uwielbiam używać anegdoty. Mam znajomych, którzy na co dzień uprawiają sport, starają się, że tak powiem, urozmaicać sobie te treningi. Jedni biegają, inni robią siłownię. I właśnie często jest tak, że są osoby, które robią siłownię, dajmy na to raz w tygodniu i zrobią siłownię i potem na następny dzień się z nimi spotykasz i mówią: o, ale zrobiłem siłownię, tu klatę mam taką spiętą, takie mam zakwasy, tu mnie boli, tamto mnie boli. I zawsze się tak troszeczkę śmieję z tego, bo to jest takie z jednej strony okej, super, bo sport to zdrowie, ale z drugiej strony no często jest tak, że my mamy podobne sytuacje, a jednocześnie no każdego dnia wstajesz i czy obolały, czy z zakwasami, czy gdzieś tam, wiesz, coś nie działa tak jak powinno, czy jakiś tam zawias skrzypi zamiast płynnie działać, to jednak w tym zawodowym sporcie musimy sobie z tym radzić. Nie jest to w żaden sposób szukanie wymówki, tylko po prostu wydaje mi się, że to jest częściej, wydaje mi się, kibice też byliby w stanie zrozumieć, jeżeli pojawiają się sygnały, że jakiś zawodnik złapał uraz i było to tam, nie wiem, właśnie z tydzień, 2, 3 tygodnie wcześniej, to mimo to, że on gra po krótkiej przerwie, to wcale nie jest powiedziane, że on już jest w 100% zdrowy i gotowy do gry. Tak, to jest stwierdzenie faktu, że obiektywnie po prostu często tak jest, że grasz, chcesz, starasz się, wychodzisz na boisko, mimo że nie czujesz się w pełni sprawny, dlatego że ci zależy. No, jednocześnie z drugiej strony też nie oczekujemy i ciężko oczekiwać tak, współczucia z tego powodu, bo to jest nasza praca, nasz zawód i wychodząc na boisko jesteś traktowany tak jak każdy inny zawodnik. A propos tego, co powiedziałeś, sportu rekreacyjnego, przypomniała mi się taka sytuacja, kiedy miałem kontuzję zmęczeniowego złamania piszczela i poszedłem na rentgen i pani, która zobaczyła rentgen, była no, trochę starsza Mhm. ode mnie wtedy, myślę, że ze 2 razy i mówi do mnie, że jak to możliwe, że panu się złamał ten piszczel? Co pan robi? No, ja biegam codziennie, sobie tam wychodzę pobiegać do lasu i mi się nigdy nie złamał, a jestem od pana 2 razy starsza. Więc no, czasami myślę, że ciężko może być realnie wytłumaczyć, jakie obciążenia, powiedzmy, treningowe, fizyczne wiążą się z uprawianiem zawodowego sportu i doświadczenie tego na własnej skórze. Osoby, które uprawiają sport zawodowo, myślę, że mogą dużo bardziej utożsamiać się z tym, jak duże momentami jest obciążenie fizyczne w związku z tym, że uprawiasz sport na najwyższym poziomie. Tak, jeszcze tylko by w sumie tak pociągnąć cię troszeczkę bardziej za język. Chciałem cię zapytać, czy uważasz, że jakby na ten moment jesteś w stanie poświęcić jeszcze znacznie więcej swojego zdrowia dla koszykówki, czy też masz jakiś już tam plan taki, bym powiedział, chciałabyś mniej więcej odejść w miarę sprawny, czy mówisz po prostu koszykówka to jest absolutnie moja największa miłość i dopóki już nie będę mógł rano wstać z łóżka, będę w tą koszykówkę grał. Nie myślałem w ogóle w Mhm. tych kategoriach. Nie zastanawiałem się nad tym, dlatego że trochę po części wychodzę z założenia, że należy żyć dniem dzisiejszym. Nie jest tak, że nie planuję jakby pewnych rzeczy w przód, nie myślę o tym, co się wydarzy, ale w ogóle nigdy nie rozpatrywałem tego tematu pod tym kątem, kiedy bym chciał zakończyć karierę, czy jak się będę czuł tak, to będzie właściwy moment. Bardziej skupiam się po prostu na tu i teraz, bo to jest to, na co realnie mam wpływ w danym momencie, a nasz los w ogóle, życie pisze swoje scenariusze, a planowanie z dużym wyprzedzeniem w sporcie zawodowym, no, to jakby ironia, znaczy uśmiech sarkastyczny losu na pewno może się pojawić w pewnym momencie, bo nie wiemy, co nas czeka, bo to najczęściej jest tak, że jak uważasz, że na pewno coś będzie, no to potem życie Weryfikuję. mówi swoje. To jest świetna rzecz, którą Tak. powiedziałeś, bo całkowicie się z tym zgadzam, że w sumie my w zawodowym sporcie, i to też jest ciekawa kwestia, wydaje mi się, że dużo osób sobie z tego nie zdaje sprawy, ile my tak naprawdę jesteśmy w stanie kontrolować. I nie mówię tutaj akurat o naszym podejściu na co dzień, bo tutaj akurat my Mhm. jesteśmy w znacznej mierze odpowiedzialni za to, jak nasz organizm funkcjonuje, czy jesteśmy przygotowani fizycznie i mentalnie do treningu i do meczów,
Ale tak naprawdę w naszej karierze, jeżeli chodzi o to podejmowanie decyzji, wbrew pozorom, nie mamy aż takiego wpływu może na te takie ważne decyzje, jak mogłoby się niektórym wydawać, bo czasami mam przeczucie, że kibice myślą na podstawie, okej, ja sobie wybieram, chcę pójść do tego klubu, no to mój agent próbuje mnie wcisnąć do tego klubu i gdzieś tam jakby, no, ja jestem panem swojego losu, a gdzieś, no, wiemy, że to życie sportowca Ja lubię, działa w drugą stronę. no ja lubię zawsze, jak wszyscy mają oferty, nie? Tak, tak, Jak zainteresowania, wszyscy tak, mają wszyscy, tyle tak, tak. ofert, odrzucają oferty, wybierają To oferty jest to. i Często no, słyszymy historie właśnie czy w wakacje, czy tam w końcowym okresie wakacji, że zawodnik rozważa wiele ofert, ale tak naprawdę żadnej jeszcze nie wybrał, więc ponieważ ma wiele ofert, jeszcze poczeka, bo coś jeszcze lepszego znajdzie. Z całym szacunkiem, ale najczęściej polega na tym, że jeżeli nawet pojawi się zainteresowanie, zapytanie, no to nie są to akceptowalne warunki dla zawodnika. Jest to próba ściągnięcia zawodnika na przykład za znacznie tańsze pieniądze niż zawodnik jest w stanie zaakceptować, czy do klubów, do których zawodnik nie chce iść, albo tak naprawdę jest to jakaś tam zagrywka agentów, gdzie starają się powiedzieć, no my tam rozmawiamy z tym klubem z tamtej ligi zagranicznej, z tej zagranicznej, a tak naprawdę jest przeczekiwanie nie no, polskich to jest, klubów, żeby wyciągnąć jak najwięcej z tego kontraktów polskich. no to jest proces złożony też. Jesteśmy zawodnikami, więc nie ma co robić. Nie, no oczywiście, tylko wydaje mi się, że No, po to też stworzyliśmy ten podcast, żeby troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy. no, tak, no, to na pewno te takie jest No wielowątkowe. oczywiście, żeby była jasność, to też nie jest tak, że wszystkie te sytuacje, to jest zawodnik, który gdzieś tam gra na nosie polskim klubom, czy coś takiego, to może mogą być źle odebrane. Bardziej chodzi mi po prostu o to, że kiedy słyszymy o tym, że zawodnik ma 5-6 ofert, to zawodnik czasami słyszy od agenta, że tych ofert jest tyle, czy tam zainteresowania, zapytań z różnych klubów, są prowadzone rozmowy, no a gdzieś koniec końców potem z tych rozmów nic nie wynika i Nie, no tak, zawodnik to zostaje z niczym. Także to też tutaj nie chcę obwiniać, że to zawodnicy coś robią nie tak. I tak samo nie robią, nie wiem do końca, czy to jest wina agentów, po prostu tak działa rynek. Teraz nie chcę sobie w pierwszym odcinku to jest robić wrogów w środowisku, ale z drugiej tak. strony też uważam, że po to jesteśmy tutaj, żeby opowiadać o naszych doświadczeniach i przeżyciach. Kontrowersyjne opinie się sprzedają, Dokładnie. Tomek. Już będziemy Można to mieli wrzucić highlight z pierwszego odcinka. wrzucić na Reelsa i na pewno Tak będzie, jest. Będzie burza, będzie więcej burza. chętnych. Dobra. Jeżeli mówimy o blaskach i cieniach, powiedziałeś, co chciałbyś, żeby kibice może spojrzeli troszeczkę inaczej, z innej perspektywy, na jaki aspekt, a powiedz mi, jakie do tej pory w twojej karierze zawodowej było największe wyzwanie? Czym tak naprawdę, gdzie miałeś taki moment, że spojrzałeś na to i wręcz no, wiedziałeś, że to jest na ten moment przynajmniej w twojej karierze no, największe wyzwanie, największy challenge, który masz przed sobą? Ciężko mi powiedzieć o jednym wyzwaniu, które było największe. Ja taką jedną z rzeczy, które w swojej karierze uważam za bardzo cenne, jest to, że miałem lepsze i gorsze momenty, ale w tych gorszych momentach, kiedy może z zewnątrz to nie było do końca tak postrzegane, jako że ja wewnętrznie czułem, że nie idę we właściwym kierunku albo że chciałbym być gdzieś indziej i może dla mnie to była wewnętrzna porażka, że rzeczy nie potoczyły się po mojej myśli, że to zawsze była dla mnie motywacja do ciężkiej pracy, do udowodnienia i do tego, żeby wrócić na takie, nazwijmy to, właściwe tory, czyli tam, gdzie chciałbym być, iść we właściwym kierunku i takie pokonywanie jakichś trudności, które napotkałem na drodze. To jest coś, co powiedziałbym, że cenię w sobie i tak patrzę z pewną dumą w przeszłość na swoją karierę, gdzie ja wewnętrznie wiem, że to były dla mnie bardzo trudne momenty do pogodzenia się z sytuacją, w której się znalazłem, a jednocześnie pokonałem je i to sprawiło, że dzięki temu jestem silniejszy, bardziej doświadczony. Wiem, że to są tymczasowe sytuacje, że jakby te sytuacje nie będą trwały wiecznie i te jakieś dołki, słabsze okresy są naturalną koleją rzeczy i dzięki temu
bardziej świadomie podchodzę do takich sytuacji, jeżeli zdarzą się w przyszłości. No a jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, gdzie szukałeś pomocy? Albo w jaki sposób starałeś sobie to poukładać? Może to jakoś właśnie uspokoić się, logicznie przeanalizować? No to jest kwestia takiego, znaczy też nie ma jakiegoś, myślę, antidotum na to, bo to jest jedno kwestia trochę indywidualna, komu ufasz, z kim chcesz, możesz porozmawiać, kto może ci merytorycznie doradzić, bo to wiadomo, jest kwestia emocji, które w tobie są w danym momencie, poradzenia sobie z nimi. Też aspekty sportowe, czy wiadomo, czysto sportowe, nad którymi musisz pracować. No, ty jesteś jedną z osób, z którą zawsze mogę porozmawiać na takie tematy i niejednokrotnie rozmowy takie odbywaliśmy ze sobą. Na pewno moja żona jest osobą, która zawsze mnie wspiera i z którą zawsze rozmawiam, zarówno na temat jakichś emocji, uczuć, jak i takich czysto sportowych kwestii. Przez te kilkanaście już lat obserwowania koszykówki też już się nauczyła sporo, więc no to też kwestia wewnętrznego dialogu, rozmawiania ze sobą, bo każdy też odczuwa pewne, jest inny i różne rzeczy odczuwa w różny sposób, ale też uważam, że zresztą chyba świadomość tego jest coraz większa w obecnym sporcie, że rola psychologów i jednak możliwe, że na pewnym etapie kariery każdy musi sobie do tego dojrzeć w jakiś sposób, żeby podjąć taką współpracę. Ja też miałem taki etap, że współpracowałem z psychologiem sportowym. Też dużo to, o czym mówimy o samorozwoju, to mając na myśli samorozwój, to taką samoświadomość, książki, podcasty, rzeczy, które w jakiś sposób pozwalają ci zrozumieć samego siebie, bo ty też jedną z taką rzeczą to jest, myślę, też takie trzeźwe myślenie, które wewnętrznie daje ci refleksję, że może z czymś mam problem, może faktycznie warto się nad tym zatrzymać i zastanowić i tak ocenić, czy może coś lub ktoś może mi pomóc zrozumieć to, co tam się we mnie dzieje. Wspomniałeś o fajnych narzędziach, czyli właśnie Mhm. szukania odpowiedzi na to, jak sobie radzić z takimi sytuacjami właśnie poprzez rozmowy z psychologami sportowymi, szukaniem wsparcia w rodzinie. Czasami, no niestety, nie każdy ma dostęp, czy tak powiem, no nie każdy może liczyć na dobrą radę ze strony swojej rodziny, więc gdzieś ta pomoc musi być szukana z zewnątrz. Warto, wydaje mi się, mieć właśnie przynajmniej taką jedną osobę zaufaną, która może nawet, jeżeli wiesz, że nie jest to były sportowiec, czy osoba czysto ze środowiska sportowego, to będzie to osoba, która ciebie zna przede wszystkim, bo wydaje mi się, że to jest bardziej ważne od tego, czy jest to osoba bezpośrednio z twojego środowiska. Uważam, że przynajmniej w moim przypadku jest tak. Często, jeżeli jestem w jakiejś sytuacji, gdzie jestem sfrustrowany, najgorsze, co chciałbym usłyszeć, to wszystko jest okej, wszystko jest super, jesteś najlepszy. Bo wbrew pozorom, jeżeli jestem sfrustrowany, to wiem, że coś jednak nie dzieje się dobrego i w tym momencie wolałbym, żeby ktoś był ze mną. Realnie jest problem jakiś. Chciałbym właśnie, żeby ktoś szczerze ze mną porozmawiał, żeby był w stanie może nawet zwrócić mi na coś uwagę, na co ja ze swojej perspektywy nie jestem w stanie tego zauważyć i gdzieś tam, mając tą inną perspektywę, inne spojrzenie, jestem w stanie dojść sobie potem, poukładać wszystko tak jak powinienem. Także fajnie, że wspomniałeś o tej roli psychologów sportowych. Też również uważam, że nie mówię, że jest to konieczność, ale też uważam, że żyjemy w dzisiejszych czasach, znacznie więcej się na ten temat wypowiada. Jeżeli ktoś rzeczywiście boryka się w zawodowym sporcie z jakimś takim problemem, jest to droga, którą warto podjąć. Ja również na ten moment obecnie współpracuję z osobą, która wchodzi w rolę psychologa sportowego, jednocześnie jest, można powiedzieć, osobą, trenerem personalnym. Analizujemy razem spotkania, analizujemy, co mogłem zrobić lepiej, analizujemy kontekst tego, w jaki sposób, że tak powiem, jaką ja mam rolę w drużynie, ile grałem minut w danym meczu. Czasami patrzymy na nasz mecz z perspektywy tylko i wyłącznie statystyk, czy rzuciliśmy odpowiednią ilość punktów, czy rzuciliśmy więcej niż wynosi nasza średnia, czy mniej. A dobrze jest czasami mieć właśnie kontekst całej sytuacji i jeżeli mamy kogoś, kto zna tą sytuację i jest w stanie nam ze swoją profesjonalną wiedzą wyjaśnić to i ubrać to w odpowiednie słowa, jest to naprawdę ogromna wartość i pomaga radzić sobie właśnie z tymi codziennymi wyzwaniami w zawodowym sporcie. Kolejną fajną rzeczą, o której wspomniałeś, są podcasty. Również sam szukam, jeżeli widzę, że jest jakaś osobistość,
w jaki sposób mnie interesuje, nie tylko właśnie ze świata koszykówki. W sumie nawet jeżeli miałem powiedzieć, to głównie słucham podcastów niezwiązanych z koszykówką, bo mam jakieś swoje pasje, mam zainteresowania, rzeczy, które chciałbym zgłębić lepiej, więc gdzieś tam jestem wpatrzony w jakąś osobę z danej dziedziny, z danej kategorii, która mnie interesuje. Szukam podcastów, gdzie ta osoba jest gościem i staram się, że tak powiem, sobie tego słuchać. Gdzieś tam sobie lubię grupować po 2-3 odcinki z tym samym gościem, żeby mieć taki większy, lepszy obraz tego, kim ta osoba jest, czy powtarza w kółko te same 4 frazesy, wyuczone formułki, czy rzeczywiście jest tam jakaś głębsza historia i doświadczenia, z których można się czegoś nauczyć. Zobaczymy, jak będzie u nas. Jeżeli dojdzie do tego, że to nie my sami będziemy wycinać rylsy, tylko ktoś będzie wycinał za nas, bo będziemy mieli takich fanów, no to już wiesz, że coś osiągnęliśmy. Zobaczymy, jak szybko do Tak tego jest. dojdzie. I czy w ogóle. Okej, przejdźmy zatem do ostatniego etapu Tak. dzisiejszego odcinka. Crunch time, czyli 4. kwarta. Powiedz mi, Michał, tak naprawdę, jakie na ten moment rzeczy jesteś w stanie powiedzieć, że wyniosłeś z zawodowego sportu? Czego się nauczyłeś, może nawet czego się nauczyłeś, czego nie zdawałeś sobie sprawy jako młody koszykarz, a wchodząc w ten etap zawodowego sportowca, gdzieś tam może właśnie coś sobie uzmysłowiłeś, nauczyłeś się czegoś nowego, wyciągnąłeś jakąś lekcję, może byś to jakąś dał historię, doświadczenie, które naprowadziło cię na tą drogę. Znów przychodzi mi sporo rzeczy, które mógłbym wymienić, tak powiedzmy, ciurkiem. Dawaj, wymieniaj jedną z ale- nich i zobaczymy, gdzie nas dalej poprowadzi rozmowa. Pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, kiedy zacząłeś mówić o tym pytaniu, zadawać je, to cierpliwość. I to jest coś, z czego na pewno nauczyłem się przez lata zawodowej kariery, bo kiedy przypominam sobie siebie z początków mojej przygody z koszykówką, no na pewno nie byłem cierpliwy. Myślę, że to też jest cecha młodości, to jest Tak, naturalne. też cała młodości, I też wydaje mi się, że jest to efekt poboczny ambicji, bo z drugiej strony też nie chcesz być osobą, która z góry akceptuje swoją pozycję, gdzieś tam nagle stajesz się z młodego zawodnika, stajesz się takim zaszufladkowanym popychadłem w drużynie, zawodnikiem, który gdzieś tam dostaje ogony na koniec meczów, a jednak jak masz ambicje, walczysz zawsze o więcej, chcesz mieć większą rolę, chcesz bić się o lepszy klub, lepszy kontrakt, więcej minut i to jest moim zdaniem bardzo dobre i często widać zawodników, którzy właśnie na tej ambicji są w stanie wyciągnąć bardzo wiele ze swojej kariery, ale tak jak mówisz, jeżeli przechodzimy już do takiego ekstremum, gdzieś ta ambicja może doprowadzić do tego, że jesteśmy niecierpliwi. to na pewno. I też cierpliwość w takim sensie, że tak jak mówisz, to jest cecha młodości i to jest coś, co w tym początkowym etapie może jest też nawet pożądane, żeby właśnie chcieć więcej. Znaczy w ogóle jest pożądane, to źle brzmi. Generalnie chodziło mi o to, że cierpliwości nauczyłem się w tym, że efekty nie przychodzą zawsze od razu, ale że jako fan procentu składanego, tego powiedzenia Einsteina, że procent składany jest Cudem 8 świata. cudem Mhm. świata, to wiem, że wykonywanie tych małych rzeczy regularnie w koszykówce, znaczy w sporcie w ogóle, w życiu, powoduje, że po jakimś czasie dzieją się te magiczne rzeczy, że ta liczba zaczyna rosnąć dużo szybciej niż na początku. I mam tu na myśli takie rzeczy jak chociażby przychodzenie codziennie przed treningiem, robienie tych właściwych ćwiczeń rozgrzewkowych, pracowanie nad jednym kolejnym manewrem codziennie, pracowanie nad tymi małymi rzeczami, które nie są widoczne na co dzień, ale w długim terminie dokładasz każde kolejne elementy, to, że jesteś zdrowy, że jesteś bardziej rozciągnięty, że jesteś silniejszy, że lepiej kozujesz, że lepiej rzucasz i po jakimś czasie tak ten kapitał, który uzbierałeś, procentuje tobie jako zawodnikowi. Więc to jest, jeżeli miałbym powiedzieć, to w sumie jest coś, co warto zbierać od najmłodszych lat, bo to kiedy czas minie, to już jest za późno. Jak już się skapnie, że można było, to już czasu się nie wróci, więc w sumie jakby miał komuś młodemu zawodnikowi coś poradzić, to jest taki mindset, dajmy na to, który właśnie
Nie zawsze będziesz widział efekty od razu, ale to są właściwe rzeczy, należy robić niezależnie od tego, czy czujesz się dobrze, czy źle, tylko dlatego, że one są właściwe. Gdzieś nawet bym powiedział, postaram się to ubrać w odpowiednie słowa, gdzieś bym powiedział, że samo to, że przychodzisz codziennie i wykonujesz te małe elementy, gdzieś w jakiś sposób też uważam, że to powinno być wpisane w twoje obowiązki jako zawodnika, bo moim zdaniem jedna z rzeczy, które ja się akurat nauczyłem w trakcie kariery, ja przechodziłem troszeczkę inną drogę niż ty, więc ja zaczynałem to mój wejście w etap seniorskiej koszykówki od studiów w Stanach Zjednoczonych i w Stanach Zjednoczonych zasada jest dość prosta. Ci, którzy najciężej pracują, ci dostają potem minuty w meczach. Zawodnicy z pierwszej piątki najczęściej to są zawodnicy oczywiście bardzo utalentowani, ale jednocześnie ci, którzy to potwierdzają każdego dnia na treningach, zostają, oddają dodatkowe rzuty, przychodząc w wolnym czasie na salę, odbyć dodatkowy trening, robiąc dodatkową siłownię. I gdzieś właśnie to u mnie było zaszczepione. I gdzieś moim takim pierwszym zderzeniem w tym zawodowym sporcie, jak już podpisałem kontrakt, miałem to szczęście, że od razu już podpisałem pierwszy kontrakt zawodowy w Hiszpanii, w lidze hiszpańskiej. I gdzieś starłem się z tą rzeczywistością zawodowego sportu, gdzie ja jako młody zawodnik, 22-letni, 23-letni, ja uważałem, dalej miałem tą mentalność, że przez to, że ja będę najciężej pracował w drużynie, to dla mnie będą przychodziły te efekty w postaci minut i będę miał dużą rolę w drużynie. A gdzieś z drugiej strony, no byłem tym tak zwanym rookiem. Rookiem nie tylko w europejskiej koszykówce, mimo że miałem doświadczenie już z reprezentacji Polski, to byłem przede wszystkim rookiem w lidze hiszpańskiej, świeżakiem. I na mojej pozycji miałem doświadczonego 32-letniego zawodnika z Serbii. Pamiętam te rozmowy. Dokładnie. I gdzieś tam właśnie ja się cały czas frustrowałem, bo ja dawałem z siebie, no wylewałem po prostu hektolitry potu, żeby pokazać wszystkim wokół, jaki to jestem ciężko pracujący, a jednocześnie weteran na mojej pozycji był osobą, która przychodził przed treningiem, ktoś tam się rozgrzał, zrobił trening, odwalił tak powiem pańszczyznę, wchodził do szatni, przebierał się. Nie ukrywam też, bo zdawało się sytuację, gdzie szybko jeszcze wychodził na fajeczkę, szybko Kopcił szluga pod prysznicem. kopcił sztuka pod prysznicem i wychodził i wracał do domu zadowolony. I gdzieś tam na koniec on zawsze grał te swoje 25-28 minut. Dla mnie wychodziło te 12-15 w meczu. I ja naprawdę przez pierwsze kilka miesięcy nie mogłem się z tym pogodzić, byłem sfrustrowany, a do końca nie zdawałem sobie sprawy, w jakiej sytuacji się znalazłem. Ja już dostałem wielką szansę w tym wieku, że trafiłem do tej ligi hiszpańskiej. I to, że ja tak ciężko pracowałem, to była świetna rzecz, bo ja to robiłem, powinienem to robić i nie patrzeć na to, czy ludzie to widzą, czy nie, tylko to powinienem robić dla siebie, dla swojej kariery, dla inwestowania w samego siebie, żeby stawać się lepszym koszykarzem. A gdzieś tam ja niepotrzebnie wdałem się w tą grę porównywania z innym zawodnikiem, nie wiadomo czego, próbowania wpłynąć na to, co myśli trener. Trener, patrząc z perspektywy trenera, teraz będąc starszym zawodnikiem, ja widzę to, czego nie widziałem wcześniej, czyli masz dwóch zawodników, jednego młodego, ambitnego, który wiesz, że ma przed sobą świetną przyszłość, jest pracowity, super, będę inwestował w niego, ale jednocześnie wiem, że on mi nie da tego samego doświadczenia na boisku, tej pewności, spokoju, rozwagi, które mi daje ten weteran, ten zawodnik, który już ma 7, 8, 10 lat doświadczenia na europejskich parkietach, w najlepszych ligach w Europie i gdzieś tam trener podejmuje decyzje, z którymi on się czuje najbardziej komfortowo, jak jest zacięty mecz, ważą się losy meczu, czasami dasz szansę rookiemu, bo wiesz, że może akurat jest na fali, gra świetny mecz i dostanie te minuty, ale częściej niż rzadziej wybierzesz tego zawodnika, który daje ci tą właśnie stabilność, spokój, rozwagę przy podejmowaniu decyzji, bo z niejednego pieca chleb jadł i nieraz był w tej sytuacji i wie jak się zachować. Więc tutaj ja miałem taką świetną lekcję dla siebie, że ta praca, nieważne czy ona ci przyniesie efekty w krótkim terminie czy nie, to jest element moim zdaniem wręcz wymagany w karierze każdego zawodnika, bo to jest tak naprawdę praca na własną rękę. Jeżeli chcesz być lepszym koszykarzem, chcesz móc udowodnić, że zasługujesz na więcej minut, lepszy kontrakt, no to nie zrobisz tego, nie będąc coraz lepszym zawodnikiem, bo jeżeli chcesz coś udowodnić, problem polega na tym, że kiedy dostaniesz w końcu tą szansę, jak pojawi się przed tobą ta szansa, to już jest za późno, żeby się przygotować. Musisz być gotowy, żeby chwycić tą szansę, kiedy ona się pojawi i wyciągnąć z niej jak najwięcej. Tak, i to są rzeczy, które możesz ocenić
Tak jak mówisz, z perspektywy czasu, mając obecne doświadczenie, widzisz rzeczy, których nie widziałeś zdecydowanie w tamtym momencie, postrzegałeś się zupełnie inaczej. I też jedną cenną rzecz, którą wyciągam z twojej opowieści jest to, że jako młody zawodnik nie możesz patrzeć na to, co starsi zawodnicy, jeżeli dają zły przykład, robią w danym Mhm. momencie, bo oni, będąc już na innym etapie kariery, robią rzeczy, które są wła dobre dla nich w danym momencie. Będąc w swoim wieku, oni prawdopodobnie robili zupełnie inne rzeczy, które zaprowadziły ich do punktu, w którym oni Mhm. obecnie są, więc wzorowanie się na nich bądź frustrowanie się na to, że dajmy na to, oni grają większe minuty niż ja teraz, chociaż na to nie zasługują, bo nie pracują wystarczająco ciężko, to jest drogą donikąd, drogą do takiego błędnego koła frustracji. Jednocześnie prowadzi mnie to, że nie tylko jako młodzi zawodnicy mamy takie coś, ale myślę, że nawet generalnie mamy coś takiego, że patrząc jako zawodnicy, patrząc na innych zawodników, na przykład, którzy nie dają z siebie wszystkiego, a jednocześnie dalej mają dużą rolę na boisku, w drużynie, grają duże minuty, a jednocześnie nie angażują się w treningi wystarczająco, bądź tak jak ty, prowadzi to do pewnych frustracji, gdzie ty grasz mniej, masz może Mhm. mniej rzutów, ta twoja rola jest mniejsza, a inna osoba ma więcej, a jednocześnie w cudzysłowie nie zasługuje na to. Więc no to jest tak porównywanie się z innymi jest w pewien sposób no, krzywdzące albo może też prowadzić do Dokładnie, jest frustracji. trochę, tak jak powiedziałeś, krzywdzące i trochę bezcelowe, bo każdy z nas przechodził przez swoją drogę, każdy idzie swoją drogą, każdy ma swoje perypetie. E, Jedni zawodnicy borykali się z kontuzjami, inni zawodnicy od młodego wieku grają w najlepszych ligach, na ogromnych kontraktach, mają doświadczenie z najlepszych lig i potem tak naprawdę na tym doświadczeniu, które zebrali od najmłodszych lat, gdzieś tam ta ich kariera stopniowo, że tak powiem, schodzi niżej, ale nie schodzą poniżej pewnego poziomu i ty się zastanawiasz, czemu ten zawodnik, wiesz, jest w takiej drużynie, a on już ma tam, nie wiem, 35-36 lat, że przepłacają takiego zawodnika. Jest wiele rzeczy, które są doceniane przez kluby, przez dyrektorów sportowych, przez trenerów, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka i które też może nie zawsze wychodzą tylko i wyłącznie w meczu. Każdy zawodnik ma swoją reputację. Są zawodnicy, którzy pod względem talentu są niesamowici, a jednak ciągnie się za nim, no można powiedzieć, jakiś smród i gdzieś tam no, zmieniają często kluby. Nie do końca te kluby, nie do końca te kluby może zawsze są z nich zadowoleni. I gdzieś to powoduje tego, że nagle muszą zmieniać kluby jak rękawiczki i nie mogą zostać w jednym miejscu przez dłuższy czas. Więc gdzieś tam każdy ma swój osobny kasus, każdy idzie swoją drogą, więc bardziej niż porównywać siebie do kogoś innego, trzeba siebie porównywać do tego, kim się było e, miesiąc temu, rok wcześniej. Gdzieś tam zawsze trzeba cały czas ambitnie podchodzić do tego, żeby stawać się lepszym. W jakiej formie? Nie chodzi tylko o to, żeby być lepszym tylko i wyłącznie pod względem koszykarskim. Można lepiej kozłować, ale równie dobrze można przepracować dobrze okres wakacyjny, czy cały sezon, gdzie mniej się gra i stać się znacznie silniejszym zawodnikiem. Można pracować nad tym aspektem mentalnym, żeby nie podpalać się niepotrzebnie w końcówkach meczu. Również można pracować nad tym, że kiedy uważamy, że zasługujemy na więcej minut, też czasami to nie gra na naszą korzyść, bo koniec końców, kiedy już dostaniemy te minuty, podpalamy się niepotrzebnie, zaczynamy podejmować decyzje zbyt agresywne czy nie do końca przemyślane i gdzieś tam niestety jesteśmy samospełniającą się przepowiednią, gdzie trener przestaje nam ufać, bo za każdym razem, kiedy daje nam jakiekolwiek minuty, my pierwsze co myślimy to o tym, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, czy zrobić jakąś brawurową akcję, a czasami się to kończy niestety albo stratą, albo błędem kroków, czy czymkolwiek innym, faulem w ataku i gdzieś tam potem trener jest sfrustrowany i wracamy na ławkę, więc tak. Najśmieszniejsze w tym, co opowiadamy, w tym wydaje mi się, że sami przeżywamy dokładnie te same rzeczy, które opisujemy na bieżąco, bo to są tak, wydaje mi się, uniwersalne historie, które gdzieś zataczają koło i też musisz się co jakiś czas pewnie łapać, jeżeli przychodzą do ciebie takie myśli, że to może nie jest właściwa droga, bo łatwo się o tym opowiada, a potem wprowadzenie tego w praktykę jest jeszcze trudniejszym Jasne, jak wyzwaniem. najbardziej. Ja też wydaje mi się, że
Po to stworzyliśmy ten podcast, żeby tą naszą wiedzą i doświadczeniami się dzielić. Mamy nadzieję, że właśnie jednym z takich właśnie efektów, których może nie przewidywaliśmy, będzie to, że sami będziemy w stanie przesłuchać któryś z tych odcinków i spojrzeć na nas w obecnej sytuacji i również sami jesteśmy w stanie wciąż siebie zaskoczyć i przypomnieć sobie jakiejś starej, dobrej zasadzie. Albo kiedy twoja żona powie ci, że prawisz im takie kazania, morały, a zobacz co teraz robisz, kiedy będziesz siedział po słabszym meczu. Ale tak, no to są takie w jakiś sposób uniwersalne sytuacje, z których pewnie każdy z nas, zawodników, w jakimś etapie kariery się spotyka i w sumie może powiedzenie o tym, opowiedzenie też w jakiś sposób ułatwia i też może pomóc zreflektować się w danym momencie, jeżeli ktoś znajduje się w takiej sytuacji, że nie tylko ty przez to przechodzisz, każdy z nas przechodzi przez to na pewnym etapie i każdy z nas sobie z tym poradzi. To kwestia nauczyć się radzić sobie w konstruktywny dla siebie Tak jest. sposób. Te same sytuacje się powtarzają przez całą naszą karierę i tak naprawdę te sytuacje się nie zmieniają, one wracają do nas na różnych etapach kariery. Jedyne, co się zmienia, to tak naprawdę to, czy my jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski i coraz lepiej sobie z tymi sytuacjami radzić. Michał, zanim zakończymy ten odcinek, przejdźmy jeszcze do ostatniego etapu. Dzisiaj mamy dogrywkę w naszym meczu, w pierwszym odcinku. Zapomnieliśmy o dość ważnej rzeczy, czyli o tym, skąd tak naprawdę wzięła się nazwa naszego podcastu. Nie ma co gdybać podcast. Nie jest to oczywiste, nie jest to zbytnio związane ani z koszykówką, ani z nami. Skąd ta nazwa? Co więcej powiem, że kiedy doszło do nazwy i rzuciłeś ten pomysł, obaj zgodziliśmy się, że to jest genialna nazwa naszego podcastu, łącząca całą naszą historię jedną wielką klamrą. Ten tekst, nie ma co gdybać, ciągnie się za nami już od wielu, wielu lat, w sumie tak naprawdę od pierwszego roku, kiedy się poznaliśmy. Będąc młodzieżowymi graczami, mieliśmy okazję w wieku, to było bodajże 14 lat? 15 lat? Chyba 15, Tak, chyba my 15 mieliśmy lat. gdzieś koło Tak, tak mi 2008 się wydaje, roku. 15 lat. Zostaliśmy zaproszeni do gry w turniejach międzynarodowych w tak zwanej lidze ABE. To były rozgrywki między krajami nadbałtyckimi tak naprawdę. Czyli tam Litwa, Rosja, Łotwa, to co pamiętam, coś tam chyba było. Tak, i Łotwa, Polska. Estonia, chyba też drużyna z Zgadza się. Białorusi. I gdzieś tam dostaliśmy zaproszenie. W tamtych czasach najlepszą drużyną w Polsce był Procom Tref Sopot, więc drużyna młodzieżowa Procomu występowała w tych rozgrywkach. My z Michałem jako jedyni zawodnicy z zewnątrz dostaliśmy zaproszenie, żeby grać z drużyną Procomu w tych rozgrywkach. I na jednym z tych turniejów, w którym właśnie w sumie byliśmy gospodarzem tego turnieju, turniej odbywał się w Lęborku, spaliśmy w takich domach letniskowych niedaleko hali. To było chyba w Lasku. Tak, gdzieś tam, no właśnie, takie były Sosnowym może. domki letniskowe. No. I koledzy, chcieliśmy mu pomóc, próbowaliśmy się skontaktować z naszym trenerem. Niestety tego akurat wieczoru nasz trener był w tamtym momencie niedostępny. Możemy się tylko domyślać, jakie były przyczyny. Nie wiemy, nigdy się nie dowiedzieliśmy. W każdym bądź razie brak kontaktu z trenerem, zaczęliśmy rozkminiać, co mu innego możemy zrobić, gdzie możemy znaleźć pomoc. Całe szczęście na obiekcie znajdowała się stróżówka, punkt, gdzie tam znajdowała się ochrona. Byliśmy zgrupowani tam po 4-5 zawodników w domku i bodajże chyba pierwszej czy drugiej nocy w trakcie tego turnieju jeden z naszych kolegów z pokoju nagle znacznie gorzej się poczuł. Miał problemy żołądkowe, spędził dosłownie całą północy spędził w toalecie. Nie mógł przestać wymiotować, my tylko słyszeliśmy jakieś tam pojękiwania, bóle i tak dalej. No i my jako ci, można powiedzieć, rozważni koledzy, odpowiedzialni. No i tam był pan, który, że tak powiem, czuwał akurat tego wieczoru na dyżurze. Pan Gienek, Był naszym aniołem stróżem. Zbyszek, Staszek, nie wiem tak naprawdę jak on się nazywał do tej pory. Poszliśmy do niego, prosić o pomoc, pytać się, czy powinniśmy wezwać karetkę, czy ma możliwość skontaktowania się z naszym trenerem. To chyba on zaproponował wezwanie karetki. On powiedział, w każdym bądź razie na każde nasze pytanie, komentarz, cokolwiek innego, każdego odpowiedź zaczynała się od, ale to nie ma co gdybać. Nie ma co gdybać. Panowie, tutaj trzeba działać, tu musimy robić to, tamto, wamto. No ale ma pan może numer naszego trenera, ale to nie ma co gdybać, trzeba wzywać karetkę i tak dalej, i tak dalej. I my dosłownie w przeciągu 5 minut usłyszeliśmy chyba 20 razy ten frazes, nie ma co gdybać.
Więc mimo powagi całej sytuacji, my z Michałem no gdzieś tam po sobie patrzyliśmy i już wiedzieliśmy, że gdzieś tam cisnęliśmy bekę, wiedzieliśmy, że ten tekst już z nami zostanie. I tak naprawdę do tej pory, mając teraz ponad 30 lat, gdzieś ten tekst z nami jest. I nawet na wielu etapach naszej kariery, czy tam właśnie naszego życia, gdzie jakieś mieliśmy rozterki, zastanawialiśmy się, co zrobić, jaką decyzję podjąć, zawsze w tych naszych rozmowach gdzieś tam padał ten tekst. Dobra, Michał, słuchaj, nie ma co gdybać, zrób to, spróbuj tamto. I tak samo w sumie było w tym przypadku, kiedy zastanawialiśmy się, co zrobić, jak poprowadzić ten podcast, to powinniśmy zrobić. Gdzieś tam była też właśnie jedna z naszych zagwozdek, jak nazwać ten podcast. Gdzieś tam padł mi do głowy po prostu ten tekst, który słyszeliśmy już tyle razy i tak po prostu powiedziałem Michałowi, a coś powiedział na nie ma co gdybać. No i Michał, myślałem na początku, że mnie wyśmieje, a Michał powiedział, że to jest świetny pomysł. I w sumie tak tutaj jesteśmy, tak się nazywa nasz podcast. Także znacie naszą historię, mała anegdota na zakończenie. I co? Wydaje mi się, że nie było źle. Mamy pierwszy odcinek za nami. Do Was mamy ogromną prośbę. Jeżeli chcecie nam pomóc, żeby nasz kanał się rozwijał, subskrybujcie, dawajcie lajki pod tym filmikiem. Jednocześnie bardzo Was prosimy. Ten projekt powstaje tak naprawdę dla Was. Chcemy usłyszeć Wasze opinie, chcemy usłyszeć Wasze komentarze na dowolne tematy. Jeżeli macie pomysły, w jakie tematy chcielibyście, żebyśmy poruszali, jakich gości chcielibyście, żebyśmy zapraszali. Mamy naprawdę fajne możliwości, więc tutaj możemy naprawdę postarać się przyprowadzić naprawdę fajnych ludzi. Jeżeli macie jakieś pytania co do prowadzących, raczej nie będzie tak łatwo wymienić któregoś z nas, ale zrobimy to, będziemy się Was słuchali, będziemy starali się, że tak powiem, no, słuchać Waszych porad. I to by było na tyle. Dziękujemy, że jesteście z Wami. Jeszcze raz prosimy Was, subskrybujcie nasz kanał, dawajcie lajki, a my widzimy się w następnym odcinku. Pozdrowienia. Dzięki, do zobaczenia.